Drodzy bracia, siostry, państwo, witam Was na naszym kanale Dzieje Słowian. Czy polski język jest naprawdę najtrudniejszy ze słowiańskich języków? O tym opowiem dziś. Prędzej niż odpowiedzieć na pytanie, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, kto obejrzał mój ostatni odcinek po polsku. Ja nawet nie oczekiwałem tego. Reakcja od Was była po prostu wspaniała. Nie oczekiwałem, że w ciągu 2-3 dni będzie 8000 obejrzeń. I Wasza reakcja po prostu mnie bardzo zmotywowała, żebym jeszcze więcej nagrywał po polsku. I mogę powiedzieć, że efekt tego jest taki, że teraz nawet rozmyślam po polsku. Cały czas myślę coś po polsku i rozwijam różne pomyśli o nowych odcinkach w języku polskim. No tak więc, w ostatnim odcinku po polsku mówiłem o tym, że kiedy jeszcze nie znałem innych języków słowiańskich, wydawało mi się, że język polski jest bardzo trudny, najtrudniejszy ze wszystkich słowiańskich języków. I kilka z Was zapytało mnie, czemu tak myślałem, albo czemu tak myślę. I mogę najpierw powiedzieć, że tak już nie myślę. Teraz język polski jest jeden z moich ulubionych języków słowiańskich i bardzo prosto mi go rozumieć i też rozmawiać. Chociaż, jak ostatni raz mówiłem, też długo z niego nie korzystałem w sensie mówienia. No i tak, czemu mi się tak wydawało? Nie wiem, kto z Was zobaczył odcinki, gdzie mówię na wszystkich językach słowiańskich, ale do czasu, kiedy się tak po raz pierwszy świadomie zapoznałem z językiem polskim, to znaczy, kiedy świadomie go poczułem, kiedy wiedziałem, że to, co słyszę, jest język polski, to było dopiero 16 lat. I w tym czasie ja mówiłem oczywiście po słoweńsku i po chorwacku, to są moje języki ojczyste i jeszcze w szkole uczyliśmy angielski i niemiecki. Ze słowiańskich języków miałem taką pasywną wiedzę, to znaczy mogłem coś rozumieć, kiedy czytałem albo słuchałem, ale nie mogłem mówić. I wydaje mi się, że język polski zrobił pierwsze takie wrażenie na mnie właśnie dlatego, że polska łacinka jest dość, mogę tak powiedzieć, dziwna. Nie chcę nikogo z tym obrazić, ale chcę powiedzieć to, że na przykład jeśli zobaczyć łacinki u Chorwatów, Słoweńców, Czechów, Słowaków, jest ona bardziej dostosowana w sensie fonetycznym, czy można to tak powiedzieć, bo dla każdego dźwięka jest jeden znak. W języku polskim to nie jest tak. Oczywiście później się dowiedziałem, że z języków słowiańskich łużycko-serbski też jest bardzo podobny do polskiego, co dotyczy ortografii, chociaż tam jest coś i z czeskiego języka, i ze słowackiego. To znaczy, że coś jest podobne do tych języków. No dobra, i kiedy słuchałem język polski, on nie brzmiał trudno, chociaż kiedy jeszcze nie zrozumiałem, że język polski ma bardzo dużo takich dźwięków typu ż, na przykład rzeka, to znaczy stare prasłowiańskie ry, które w innych językach słowiańskich jest po prostu r. Na przykład po słoweńsku rieka, po chorwacku rieka. I również, co dla mnie było bardzo niezwykle, nosówki oczywiście. Bo żaden z literackich języków słowiańskich nie ma nosówek. I dla mnie to było coś bardzo dziwnego. Kojarzyło mi się to jedynie z francuskim językiem. I myślałem, że po prostu nigdy tak się nie nauczę polskiego. No, ale to było tylko na pierwszy oka rzut. Moja podróż z językiem polskim zaczęła się z takim podręcznikiem. Nie wiem, czy go ktoś z Was zna. Dzień dobry. I do dzisiejszego dnia to jest jeden z moich ulubionych podręczników. Według niego modeluję i podręczniki w innych językach słowiańskich. No, mam nadzieję, że ich kiedyś wydam.
bo tutaj wszystko jest bardzo proste, nie ma dużo gramatyki, jest bardzo dużo ćwiczeń i wszystko jest podane bardzo tak intuitywne, zwłaszcza dla Słowian. No i zacząłem z tego. Potem oglądałem bardzo dużo polskich filmów, już mówiłem, z jakich zacząłem. Dla tych, kto nie oglądał ostatni odcinek po polsku, to Kiedy Słońce było Bogiem i, no jak się nazywało, Ogniem i Mieczem. No i to były jakieś moje pierwsze kontakty, ale chociaż uczyłem się polskiego w ciągu 2-3 lat, wydaje mi się, że nie miało to największego efektu. O wiele więcej pomogło mi to, że mieszkałem w Lublinie pół roku i że cały czas słuchałem język polski, że bardzo dużo rozmawiałem po polsku i w ogóle, że z tego 2012 roku mój kontakt z polskim wszędzie był bardzo, bardzo częsty. I to nawet tak, że ja nie oczekiwałem, że wszędzie, dokąd pojadę, będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo Polaków. I jak już mówiłem, z Polakami i z Polkami mi się zawsze bardzo dobrze bawiło. Dlatego sam spędzałem oczywiście bardzo dużo czasu z Polakami. No i oprócz tego, co mówiłem ostatni raz, oprócz Słowenii i Bułgarii, też mieszkałem z Polakami w Rosji, w Sankt Petersburgu. Tam też było bardzo, bardzo dużo Polaków. No i tyle. A co jeszcze mogę powiedzieć o językach słowiańskich? Słoweński i chorwacki byli moje języki ojczyste. Ktoś może powiedzieć, że zarówno i serbski tutaj, bo serbski i chorwacki języki są bardzo, bardzo podobne jeden do drugiego. I potem polski i rosyjski. A słowacki jakoś zawsze też był w moim życiu z dzieciństwa, bo jak i sami wiecie, Chorwacja jest bardzo popularna wśród Czechów, Słowaków, Polaków. Dużo ludzi przyjeżdża k nam nad morze. No i więc kiedy byliśmy nad morzem, słuchałem to cały czas. I przez to język słowacki zawsze dla mnie był tak, prawie jak język ojczysty. I tam dużo wszystkiego rozumiałem. No i po rosyjskim i polskim języku uczyłem się też, to zapomniałem powiedzieć, kiedy zacząłem się uczyć polskiego, ja również zacząłem się uczyć górnołużycko-serbskiego języka. I oczywiście, że to dla mnie było bardzo, bardzo trudno. Nie wiem, czy ktoś z Was zna język łużycko-serbski, ale tak wizualnie on wygląda bardzo podobnie do polskiego. Brzmi trochę inaczej, ale dobra. Kiedy człowiek po raz pierwszy zapoznaje się z językiem polskim i łużyckim, to oczywiście, że się bardzo dużo miesza. Na przykład coś takiego było polskie W i polskie W, które jest jak angielskie W, bo w łużycko-serbskim języku i W i ten W trzeba czytać jak Ł. Dlatego w początku, kiedy mówiłem po polsku, też tak mówiłem. To chyba było bardzo śmiesznie. No i poza tymi łużyckimi językami uczyłem się jeszcze bułgarskiego i macedońskiego. Ostatni z języków słowiańskich, które się uczyłem, byli ukraiński, białoruski i czeski. I dlatego teraz mi się wydaje, że nie powiem, że któryś z języków słowiańskich jest bardzo, bardzo trudny. To nie. Ale języki słowiańskie, których bardzo mało mówię, dla mnie są trudniejsze. A między tymi są bułgarski, macedoński, czeski oraz białoruski. To mówię w takim sensie, że mogę wszystko rozumieć w tych językach, mogę być może nawet coś napisać, ale jest mi trudno, bo po prostu nie korzystałem z tego tak często. Chociaż oczywiście, że mam takie plany, że tutaj na naszym kanale trzeba będzie zrobić coś takiego, żeby mogli do nas przychodzić wszyscy Słowianie. Bo wszyscy Słowianie to jedna rodzina. Jak to w piosenkę takiej polskiej. Tylko tam o Polakach. Na dziś to chyba wszystko. Dziękuję bardzo jeszcze raz i pozdrawiam.